Dobra, zaczynamy od początku. Dziewczyny. Dawajcie. O, no, może teraz ruszy. Internet oczywiście mi padł, nie? Co tu dają? Cześć Agnieszka! Perfumy dają. Słuchajcie, zacznę od początku. Trudno, no tak wyszło. Zacznę od początku. Ja wiem, że wy wiecie. Już nie będę wam tłumaczyła, czym to pachnie. Tamten i tak live się zapisze, więc dzisiaj 10 ml powędruje do jednej z was. Fig me up. Do tych, które w tamtym live napisały chcę. Już ja to sobie tam sprawdzę i wybiorę jedną. Także jutro rano możecie sprawdzać posty. No, mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze. Zacięłam się na Tomach Fordach. Nadal chcesz, super. Więc tak, Tom Ford Cafe Rose. Niesamowity oud minerale, nie spodoba się każdemu, ale to jest zapach bardzo zaskakujący. Na mnie siedzi jak mało który. To jest oud słony. Więc jeżeli ktoś słonych zapachów nie lubi, to dlatego mówię, że może wam się nie spodobać. Ale generalnie, jeżeli ktoś lubi morskość, słoność, to ten oud to jest petarda. Cześć Basiu, dawno cię nie widziałam w ogóle. No i Rose Prick, przepiękna to jest róża. O Jezu, cudowna, orzeźwiająca, lekka, kobieca, no po prostu fantastyczna. Także trochę tomków do mojej kolekcji przywędrowało. Tak, Olena, wiem, że chcesz. Dalej, słuchajcie, na promocji. Jeszcze jeden zapach udało mi się na promocji. Cafe Rose jest piękny, Agnieszko. Duran Duran Black Moonlight to jest nowy zapach z tego roku. Też udało mi się na promocji. Ja go wąchałam w Quality Misala. I powiem wam, że ten zapach to jest jakaś totalna petarda. To jest bardzo ambrowo, ciepłokorzenny zapach. Gęsty, ociekający, cudowny po prostu. Także no, na pewno wam więcej poopowiadam, ale ponieważ już teraz z tym live'em tak wyszło, że jeden się zapisał, wracajcie tutaj. I łapki od początku, bo tam już było fajnie z łapkami, ale widzę, że już pozapominałyście. Także dawajcie. Była promocja w Moods & Barze. I słuchajcie, w Moods & Barze ja testowałam na początku tego roku nowość z BDK. BDK wypuściło taki zapach Impadia. Tak, Neonowa też wiem, że jest super, ale ta jest na zimę takie otulenie. Cześć Kasiu, witam. Ale te Duran Black Moonlight jest na zimę po prostu petarda. Impadia jest twoim koszmarkiem, Karolina, pewnie dlatego, że to jest Akigala Wood. I to jest Akigala Wood takie, które jest też w Goldfinch Banks. Bardzo silny, drzewny zapach, akigalowy, niezwykle. Nie każdy kocha się z akigalą. Jeszcze tutaj jest taka wersja dosłodzona, ale on mi tak długo chodził, słuchajcie, po głowie, że ja stwierdziłam, że ja go muszę mieć, a że na tej promocji było 20% i on w sumie to naprawdę wyszedł za fajne pieniądze, no to jest i bardzo się z niego cieszę i cieszę się, że go mam. No to jest taka słodkość, tu jest róża, ale ja na przykład na mnie bardziej Akigala się wybija niż róża. Ale jest przepiękny, no jest niesamowity ten zapach, zapada w pamięć, a skoro zapada w pamięć, to trzeba go mieć. Na promce z kolei w makeup.pl, słuchajcie, w makeup.pl były takie przeceny, że kupiłam swój pierwszy zapach Fragrance Dubois Lovers. Tam mam bardzo dużo na chcieliście teraz Fragrance Dubois, bo też byłam w Quality Misala i se powąchałam i stwierdziłam, że ta marka to robi kosmos zapachy. I ten zapach to jest kosmos zapach. To jest tak niebywale przepiękny, ale turbo mocny zapach. O, widzisz? No,
Powiem Ci tak, ustrzeliłam zwierzynę, Sylwia, dokładnie. To jest tak piękny zapach, tak strasznie projektujący i mocny, z nim trzeba uważać. Jeden psik to maks. Tak, tam są super. W ogóle tam można dorwać bardzo tanio zapachy, tylko dlatego, że nie ma folii. Że przychodzi to Wam w pudełku, ale już bez folii i już przez to macie taniej. Franz, ja za niego zapłaciłam 1000 zł za 100 ml. Więc myślę, że naprawdę zrobiłam deala życia, bo Fragrance du Bois kupić za 1000 zł za 100 ml to rzadkość. Ale jest to zapach wart. Oraz było na mojej liście Atelier des Ors Cava Carda. Siren też, tylko że to jest gurmondziak i ja stwierdziłam, że mam za dużo gurmondowych, więc już nie będę się pchała w te Siren. Ale ja Siren to miałam wręcz próbkę i testowałam. Kawa Carda to jest kawa, taka wręcz wibrująca, troszeczkę posłodzona. To jest takie, bym powiedziała, espresso posłodzone trochę, ale ten zapach, no takie na mnie zrobił wrażenie. Poszalałam, Gosia. No, poszalałam z zapachami, ale to już teraz nic nie kupuję. Ten zapach jest po prostu przepiękny. I słuchajcie, ja zrobiłam deala życia. Ja ten zapach, który na ogół w ciągu roku chodzi za takie 1200 parę złotych, kupiłam za 680 zł. Na makeup.pl. Przecenione. Rozumiecie? Tak, jasne, nic. Kawa tylko bez cukru, no. Także zapach jest po prostu the best. A że ja się ostatnio w kawie rozkochałam, no to jest właśnie jak jest. No i dobra, i przyszedł czas na Galilu, bo tam też zrobiłam zakupy. Na Galilu nie było takiego Black Friday typu, wiecie, nie było takiego, że mieliście rabat, ale jak wydaliście odpowiednią kwotę, no to dostawaliście taką torbę różności. I o tych różnościach zaraz też Wam powiem. Cena kawki Rewelka. No nie mogłam nie kupić. No nie kupiłybyście, dziewczęta. Taka okazja. Kupiłam ukochane swoje Query Infrarouge. Mówiłam Wam w filmie testing perfumowy, że bardzo mi się ten zapach spodobał. No i kupiłam. Oraz wishlista marki Anomalia rośnie. Ballet d'Argent z tego roku. To jest w ogóle wypust. I to po prostu oszałamia, co tu się dzieje w nosie. Kwaskowatość cytrusów przeplatana konwalią, delikatnym miodem leżącym na piżmie. Tak bym podsumowała ten zapach. Eksplozja emocji. Daję słowo. Nie skorzystać z okazji to grzech. Dokładnie. O, widzisz. Ale to też na tym. To na Mood Scent Barze kupiłaś, Karolina? No i co, chcecie wiedzieć, co jest w tej torbie? Tak, perfumoholizm jest zaraźliwy, dokładnie. Kasia! Co ja się naszukam, to moje z tymi okazjami. Tak, pytam, czy chcecie zobaczyć, co dostałam w środku. Westman Atelier, kredkę do oczu czarną. Jest genialna ta kredka. Po prostu jest genialna, bo jest bardzo miękka i zostaje na cały dzień. Kolejna sprawa to Matiere Premier Crystal Saffron i tu mamy miniaturkę. Słuchajcie, ja jeszcze tego zapachu nie testowałam, także nie wiem. W każdym razie jest atomizerek i jest miniaturka, także zmieniam sobie to na atomizerek i mam psik psik. Jeszcze nie testowałam, także nie wiem, jak pachną. Krem do rąk, przepięknie pachnący jak perfumy, niesamowicie. Zapach Ojar Infusion Velours, to jest jakaś totalna petarda ten zapach. Ten już testowałam. Nie mogłam się doczekać. Ten już testowałam, sporo tu jest mililitrów, bo chyba 7,5 albo 10 w ogóle, 10 ml. I
ten zapach jest bardzo mocny, intensywny, ale to jest taki zapach trochę owocowy, ale też nie do końca. Poużywam więcej, to Wam wszystko powiem. A kredką mogę ubytek perfum zaznaczyć, dokładnie. Dostałam też taki, tu jest też 10 ml, Wran jest, nie znam w ogóle tej marki i powiem szczerze, że chyba nie kojarzę, żebym w Galilu w ogóle ją wąchała. To jest Wranie z Firenze Mattutino. Testowałam ten zapach, ale go za bardzo nie pamiętam, więc nie wiem, czy mi się tak spodobał. Nie, kojarzę, że był ładny, ale nie spektakularny. Ten jest spektakularny. Ojar, powiem Wam szczerze. No. No, gratisów jest full, słuchajcie, bo jest też tak, mgiełka do ciała, perfumowa, tylko że to jest bardziej męska, bym powiedziała, bo bardzo silnie drzewno, o, nawet jest napisane, że to jest pieprz i lawenda, no to bym powiedziała, że ja wyczuwam bardziej drzewo lawendowe, o, coś takiego, no takie i mocny kontekst męski. O, coś... Kochamy gratisy do zakupu. Słyszysz, Marta? Słyszę. Będą gratisy, no bo jak ja mam gratisy, to i Wy będziecie mieli gratisy. Tu jakiś taki krem, chyba 3 w 1, do twarzy, pod oczy, do wypróbowania, ale nie to jest ważne. Ważne jest też, bo dostałam takie 7,5 ml, słuchajcie, zapachu Bon Perfume 403 i na początku ja to wąchałam w ogóle w Galilu, ale jakoś nie zrobił na mnie wrażenia. Dopiero kiedy go ponosiłam, to na mnie zrobił wrażenie, ponieważ trzeba poczekać, aż on się ułoży. I to, jak on się układa, mimo że to jest niby zwyklaczek, słuchajcie, on jest bardzo świeżym zapachem, ale niezwykle pięknie się układa. Ale to w tym wszystkim pewnie Wam poopowiadam jeszcze. Dostałam też Galivanta, no i myślę, że to gdzieś pójdzie do kogoś w takim fajnym opakowaniu, dlatego że ja mam flakonik tego zapachu, bo to jest akurat zapach Gdańsk i naprawdę ten zapach jest genialny, więc komuś, na pewno komuś dołożę. Dostałam też, słuchajcie, Ex Nihilo, ten ekstrakt tylko, że i któraś mnie pytała, czy miałam i czy wiem, jak pachnie. One pachną tak samo, początek jest trochę inny oczywiście, te są bardzo mocne. One mniej więcej pachną tak samo już po ułożeniu się, faktycznie ten jest intensywniejszy, no więc... No nie wiem, no jak potrzebujecie więcej Blue Talisman w Blue Talismanie, no to trzeba kupować wersję Extra. Tu mam jeszcze jakiś kremik pod oczy. Słuchajcie, tu jest pełno prezentów. Lakier do paznokci i oczywiście to też ktoś dostanie, bo to jest Sahara. 5 ml Sahary. No przecież ja mam flakon, prawda? Tak, Blue Talisman jest przepiękny na lato. Taka miniaturka. 5 ml Sahary, także to też do kogoś pójdzie pewnie. No bo ja mam flakon, więc na luzie. Sahara, no. No i dostałam jeszcze Dorsey, słuchajcie, to jest ekstrakt Holly Berry. Popsikałam to, bo byłam u przyjaciółki i ona się zakochała, mówi, ona w życiu czegoś takiego nie wąchała. Tak, to są właśnie bery, tylko dużo intensywniejsze. Marta udaje, że nie widzi. Nie widzę, co Wy piszecie, no. Później sobie poczytam, jak już zakończę. Kasia, 60 ml w 5 miesięcy, to Ty tylko ten zapach używałaś. Dostałam też próbkę Can't Get Enough, ale ja to ten zapach już znam, wiem, że mi się podoba. Oraz Astier de Villate. Eliksir, też próbkę. Myślę, że powiem Wam szczerze, opłacało się zrobić te zakupy. Tylko że te zakupy, żeby dostać tyle prezentów, trzeba było zrobić na 2000. No ale te zapachy są drogie akurat, więc jakby rozumiecie. Tak wyglądały moje zakupy, a Wy co? A nie części Was wiem, co kupiliście, bo mi piszecie. Kupiłam w sumie 2, 4, 6, 8, 11 flakonów. To jak na mnie chyba mało, nie?
Ale biorąc pod uwagę, ile dostałam gratisów i właśnie takich, no niby to jest, no słuchajcie, no to trochę tego zapachu jest, to trzeba się namęczyć, żeby zużyć. Tym bardziej, że one w większości są bardzo silne i strasznie trwałe. Och, 11. Tak, Elu, no bo wywaliło tamtego live'a i trzeba było na nowo przyjść do... Mało? Asiu, jak mało? 11 to mniej niż 12. Ty kupiłaś 12? Ola, Boga, poczekajcie, bo ja jeszcze coś kupiłam na pewno, tylko nie pamiętam. Muszę się zastanowić. Na pewno coś jeszcze kupiłam. To jest niemożliwe, że ktoś kupił ode mnie więcej. Ale co wy do mnie piszecie, że ja ignoruję? No właśnie, próbuję sobie przypomnieć i wiecie co, nie wiem, ale to jest, no nie wiem. Ja w ogóle wam o dużo rzeczach nie mówię. Boże, ja mam za dużo tych zapachów, ja już nic nie wiem. Serio. Ale co ja ignoruję? Piszcie mi teraz, będę czytać, co ja ignoruję. To jest świetny pomysł, ja tak robię cały czas. Na pewno coś kupiłam, tak. Skryta jestem, tak, ja jestem bardzo skryta. O, widzisz. Ja dziś nie zdążyłam napisać, że chcę. Wywaliło mnie i już był koniec. No, ale nie jest koniec. Napisałaś teraz, że chcesz. Ja wam wszystko to przeczytam później, bo ten czat też się zapisuje. Wyobraźcie sobie, że jak zapisuję live'a, to wszystkie wasze wiadomości z czata też się zapisują. Więc ja sobie wszystko przejrzę. I tamten live, który wyrzuciło i ten. Nie martwcie się. To mężowi mogę śmiało mówić, że z moim nałogiem to jest jeszcze tak źle. Ja wiem, że ty nie ta, ale musisz, Gosiu, być, bo ja ci nie powiem, kiedy będzie twój zapach, na który czekasz. Piszcze konopi. Oszalałyście? No. Ale po prostu to wymyśliłyście teraz. Weźcie, naprawdę. Może chcecie, żebym wam o którymś zapachu opowiedziała? Si Parfum było też na mojej liście, ale zrezygnowałam z tego zapachu. Stwierdziłam, że w sumie no to jest kolejny mainstreamowy, nie muszę go mieć. Chyba że będę o nim cały czas myślała, to go kupię, a jak nie, to nie. Dobra, chcecie... Dlatego ignorujesz wariatki, tak. Robię co mogę. Aha, albo w ogóle ja wam nie powiedziałam czegoś. Te Galilu całe, kup, bo musi być parzyście. Te zapachy tak naprawdę ja dostałam już od Wojtka pod choinkę, ale stwierdziliśmy, że nie jesteśmy dziećmi, które będą czekać do choinki. I po prostu ja mu dałam prezent dla niego już, a on mi dał te moje, właśnie z całą tą torbą dobrobytu. I powiem wam szczerze, że ja się cieszyłam jak dziecko i to nawet nie tyle z tych flakonów, co właśnie z tych gratisów pieprzonych, jakim trzeba być, słuchajcie, jakim trzeba być szalonym człowiekiem, żeby dostać flakony, które były na już liście, a cieszyć się kuźwa z tych pierdół. No, właśnie. O nie. Tak, dla samej, dokładnie. Ja też te flakony zbieram dla samego posiadania. Chociaż ja używam, ale uważam, że już teraz to kupuję dla samego posiadania, bo to jest niemożliwe, żeby to zużyć. Tak, radość dziecka. Ja się cieszę jak jakaś w ogóle odpalona. A, no właśnie.
podłodze, ale po prostu u nas makeup.pl też nie daje próbek do żadnego zamówienia, dostajesz tylko i wyłącznie suchy ten, to znaczy nie, może inaczej, ja dostaję próbkę kremu na ogół jakiegoś, ale nigdy nie dostałam jeszcze próbki perfum, więc to jest chyba po prostu taka firma. I to nieważne czy UK, czy wiesz, czy Polska. Ja przed sobą muszę chować, udaję, że samo się pojawiło. Ja wiecie co, ja was kocham wszystkie, naprawdę. Bardzo. Wy tak mnie rozumiecie. Kto by mnie lepiej zrozumiał od was? No naprawdę. I wszystko mogę wam powiedzieć, bo nawet nie popukacie się w czoło, tylko powiecie też tak mam. To jest po prostu świetne. Zaraz w ogóle kończymy, bo mówiłam, że pół godziny maksymalnie. Sami swoi, no. Olena chce, zanim się dowiedziała, jaki zapach. To są cyrki. No, piękne to jest, tak. O, to masz szczęście, Aniu. Ja jeszcze nigdy nie dostałam żadnych próbek perfum z makeup.pl. Teraz kupiłam te 2 flakony i też nic. No, ja też teraz mówię, że nic nie kupię, ale na wishliście mam jeszcze 13 flakonów. W tym zapach, słuchajcie, Cadel, który muszę mieć. Właśnie też Cielash kupię. Pisz tam, Monia, nazwę. Baume, coś tam już nawet, to jest tak trudna nazwa, że ja się jej chyba nie nauczę. Ale jest genialny ten zapach i muszę go mieć, choćby nie wiem co. Tylko ty jesteś, Gosia, rozsądna, no. Tak, perfumowo trzymasz się najlepiej z nas wszystkich. O, Brum de Mai, dokładnie, Kasiola, tak. Muszę je mieć. One są po prostu tak piękne, że siedzą mi we łbie. No buy? W 2026? Ja nie wiem, czy ja umiem. Nie. Chyba ja nie umiem. Ja i tak sobie powiem, ale to w dupie później mam. Idę i kupuję. Nic nie poradzę. Nic nie poradzę, słuchajcie. Dokładnie tak. Ten Brume de Mai, Cadel, to jest kwieciuch, ale to jest taki, to są delikatne kwiaty na łące o poranku i to idealnie opisuje Monia, nasza wspaniała widzka i ekspertka perfumowa, dlatego że faktycznie one są tak delikatne i tak jakby na słońcu były, jakby po prostu spadało na nie słońce i one cały swój aromat wydobywały. To jest tak niesamowity zapach, że ciężko jest w ogóle opisać, naprawdę. Ale muszę go mieć, bo jak go testowałam, to się tak zakochałam, że szok. O, patrzcie, uczulenia dostałam jakiegoś. Wszystkie zakupy, tak, zostały rozgrzeszone, przynajmniej między nami, a co tam dalej się w domach dzieje, to słuchajcie, z tego zawsze da się wybrnąć. No. Paczki, nie trzeba ich od razu otwierać, można wpierdzielić do szafy, otworzyć jak nikogo nie będzie. No, właśnie. Po to są paczkomaty, trzeba do paczkomatów. No. Ja to mówię mojemu mężowi, że to jest inwestycja. No, on łyka i nie muszę się nasłuchać przynajmniej. Bo ja na balkonie leżę. No. Masz, Ela, ten od Cadel? A tak, bo ty pisałaś nam, że ty go masz. No, on jest świetny po prostu. No to wykorzystaj to, Gosia. Oczywiście. Koniecznie. W ogóle muszę wam powiedzieć jeszcze, tak a propos tego Duran Duran, że mi się wydaje, że to jest w ogóle zapach
ekstraktowy i miałam właśnie którąś was pytać, ponieważ nie ma żadnej informacji, czy Karolina chyba mówiła o Duran Duran. Czy wy wiecie, czy te Duran Duran to są ekstrakty? Bo kurde, to nie chce zejść z ciała, z niczego. Na weekend go zaaplikowałam, to kurde, żadne inne zapachy nie chciały się przyjąć na tym. Dobrze i niedobrze. Lubię intensywnie, ale wolałabym móc go zmyć. A tego za bardzo nie mogę zmyć. I właśnie tak się zastanawiam, czy to jest EDP, czy to jest ekstrakt. Co tam wy napisałyście? Mi to znika, wiecie? Mi ten czat znika. Mi tylko pokazuje się, co wy piszecie, a później mi znika. No właśnie, tu nie ma nic napisane, że parfum. Tu nie ma nic. Naprawdę, tu nie ma nic napisane. Ja nie mam pojęcia, czy to jest parfum, czy co to jest, czy to jest ekstrakt. Może gdzieś na stronie znajdę, bo tu na etykiecie nie ma nic. Nie wiem, czy będziecie widzieć, czy to się wyostrzy. Nie wiem. Nie ma, no, mam jeszcze pudełko, zaraz zobaczę. Okej, parfum to jak ekstrakt. No i tutaj na tym pudełku, powiem szczerze, parfum 72%. To jest ta ekstraktowość, no. Parfum to jak ekstrakt, masz rację. No to dlatego takie mocne. Biszu kręcił. Nie wiem, kto stworzył ten zapach, ale daję słowo, jeszcze taki mi się nie trafił zapach, żebym nie mogła go ze skóry zmyć. A tego to naprawdę. Mauzoleum. Czyste perfumy, okej. Dobrze, dziewczyny, będę się z wami dzieliła moimi dobrociami z Galilu. I nie tylko, bo dostałam jeszcze z Mudscen Bara sporo. Ty ode mnie takie dostajesz? Ale co, że jakie? A w ogóle, Agnieszka, to byś mi powiedziała, co ci się z moich próbek najbardziej spodobało, bo nic nie wiem. Dawaj. Chyba że jest jakaś trauma straszna. Bo zaraz kończymy. 2 minuty zostały. Takie, co się nie zmywają. No właśnie, no bo ja mam dużo takich. Nabalsamowana perfumami. Są balsamy perfumowane, Aniu, nie wiesz o tym? To prawda. O, Konstancja, no na koniec. Figą dziś pachnę. Chcesz figę? To musisz napisać, że chcesz. Fig Me Up od Mancery. Zabiegany dzień miałaś. Okej, rozumiem. Kumam. Zaraz kończymy, słuchajcie. Więc szybko mi tam pisać, co jeszcze chcecie. Dostałam prośbę o filmik i w ogóle was to wszystkich interesuje? Ale chcę zobaczyć. Sorki, bo mi to znika, ja nie mogę doczytać, więc sobie dopowiadam. Dostałam taką prośbę od chyba Mariusza, żeby zrobić film o tym, jak przechowywać te perfumy. Czy was to w ogóle też interesuje? Mam to zrobić? To zrobię teraz na tych właśnie live'ach. Powiem, jak się przechowuje. Albo jak ja przechowuję, albo co jest najważniejsze. Wszystkie są pozytywne, bo tu są same pozytywne osoby. I się nakręcają i napędzają nawzajem. Dobra, no to zrobię. Używać, nie przechowywać. No tak. Tomek ci się zepsuł. Tomek mi się zepsuł, ale ja podejrzewałam, że ja już dostałam zepsuty, niestety. Które mi się zepsuły. No to tylko Tomek i Kilian, ale no ja wiem dlaczego raczej. A tak to
Nie. Ale powiem Wam przy okazji tego filmu może o starych wypustach, o najstarszych wypustach w kolekcji, jakie mam. Chociaż ja nie mam takich starych jak niektóre z Was, ale no myślę, że takie 8-9-letnie mam zapachy. Dobra, słuchajcie. Kończymy. 30 minut minęło. Mówiłam, że będę kończyć live'y, więc kończymy, a że teraz mi się 2 zapiszą, no to cóż. Kończymy, kochane, i do jutra. Widzimy się w tym, albo jeszcze lepszym i jeszcze większym składzie. Buziaczki. Pa!